Ho, 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 rybenki, to Aquamaryna i witam Was w 14. Simsmasie i w kolejnym przeglądzie kalendarza adwentowego z modyfikacjami. Tak, kochani, dobrze słyszeliście, pobrałam kolejny kalendarz adwentowy. On jest z 2021 roku, ale kochani, to nie ma znaczenia. Bardziej się martwię o to, że nie wypowiem nazwy autora modyfikacji i zróbmy tą próbę. Podajmy się. Autor modyfikacji nazywa się Sai Bowlette albo Sai Bow, zależy, dlatego że jest różnie podpisana, bo szczerze wam powiem, że nie wiem, ale już pomijając ten fakt, po prostu zobaczmy, jak tam się ma zawartość. Ja widziałam mniej więcej, jak ta zawartość wygląda i powiem wam szczerze, że jestem zauroczona totalnie stroną internetową, dlatego że autor nam to ładnie przygotował w takim mega fajnym kalendarzu i w momencie, kiedy najedzie się na dane okienko, po prostu otwiera nam się podgląd danego obiektu. Także ja jestem naprawdę zachwycona. To jest zupełnie inna jakość otwierania kalendarza niż w poprzednim odcinku. Także kochani, zaczynamy. Pod numerem 1 kryje nam się gra planszowa Monopoly. Jest to funkcjonalny stół, który działa na zasadzie szachownicy i w sumie, kochani, możemy sobie od razu w takim razie przejść do gry i zobaczyć, jak on faktycznie wygląda w praktyce. No i widzę, że stół do Monopoly mamy tutaj i teraz w sumie by się przydały jakieś takie krzesełka. Dobra, wykorzystam to krzesło z modyfikacji. W sumie to taki mały spoiler, jakby nie patrzeć, bo już wiemy, co nas czeka potem, ale trudno, słuchajcie. No trudno. Przeteleportuję tutaj swoją Aquamarynkę i przeteleportowała mi asystentkę. No i w takim razie spróbujmy zagrać razem. Ciekawe, jak to w ogóle wyjdzie, bo jak to są szachy, to może być śmiesznie. Okej, dobra. Dobra, no nie oszukujmy się, ale widać pionki. Ale pionki też, jakby nie patrzeć, w tej grze występują, także okej, to ma sens, wygląda to całkiem spoko. Plansza jest naprawdę całkiem. Oczywiście wszystkie napisy są po angielsku, ale myślę, że to nie ma jakiegoś większego znaczenia. W sumie trochę szkoda, że tutaj jest napis Monopoly w takim tradycyjnym stylu, bo mogłoby tutaj być zachowane wszystko w stylu Simlish, ale okej, ja się nie czepiam, jest to i tak bardzo fajne i zobaczcie, w międzyczasie faktycznie dochodzą nam te pionki podczas ich rozgrywki, także jest naprawdę super. Wow! Robi wrażenie. No to powiem, o wow! Ej, cały czas tutaj się to wszystko zmienia. No dobra, w takim razie, jak dla mnie, jest to pierwszy obiekt, który naprawdę robi taką, wiecie, jednak funkcjonalną robotę. Okej, plansza się cały czas zmienia. Czy to oznacza, że moja bohaterka wygrywa? W sumie byłoby fajnie. I te kości, to wszystko. Fajnie jednak, że ta plansza jest taka, no, interaktywna, jakby nie patrzeć, mimo tego, że jednak działa na zasadzie właśnie tego stołu z szachownicą. W takim razie sprawdźmy, kto oficjalnie wygrał i czy mamy tutaj zwycięzcę. Mamy zwycięzcę. Słuchajcie, wygrałam. Super. Obiekt numer 2 to aparat, ale aparat w stylu vintage. I tu, kochani, ważna rzecz. Ten aparat ogólnie w tej modyfikacji będzie po prostu jako dekoracja, ale jeżeli chcemy uczynić ten aparat bardziej funkcjonalnym, przynajmniej takim, z którego nasi simowie będą mogli korzystać, to już wtedy będziecie musieli sobie pobrać inną modyfikację, taką, która faktycznie pozwoli temu aparatowi działać. I oczywiście autor tej modyfikacji zawarł tego moda tam, gdzie możecie pobrać od kogoś innego ten funkcjonalny mod na aparat, także spokojnie, jakby co, nie przepadnie wam to. Ale ja z góry wam mówię, że nie próbowałam tego, nie szukałam tej modyfikacji. Dla mnie tego typu aparaty faktycznie starczą jako po prostu ozdoba w stylu vintage, czyli tak, jak w sumie miało być. I myślę, że to jest całkiem ładny aparat, więc dla mnie jako dekoracja w sumie nada się idealnie. Lecimy do obiektu trzeciego i tam mamy kulę śnieżną z 2 bałwankami. No i powiem wam szczerze, że ja uwielbiam takie obiekty. One są naprawdę bardzo magiczne. I tutaj widzę, że mamy dokładnie 6 kolorków. Okej, dobra. Tutaj też widzę, że coś jest świecące, tak jakby bez szyby, chociaż tej szyby, nie wiem, nie widzę. Może to jest jakiś błąd modyfikacji? Wiecie, jak jest. To się czasami faktycznie może zdarzyć. Ale kurczę, dużo tych kolorków mamy i tych podstawek kolorowych. Dobra, widać, że jeden jest tutaj faktycznie tylko i wyłącznie jakby z uszkodzoną szybką, tak jakby zbity. Może to jest celowo zrobione? No nie wiem. W każdym razie widać, że faktycznie większość tych bałwanków jest po prostu zrobiona tak, jak po prostu być powinna. Może faktycznie z tą kulą jest coś nie tak. No wiecie, jak jest. Tak jak już mówiłam, modyfikacje rządzą się własnymi prawami, także nie miejmy o to pretensji. Ta kula mimo wszystko też ma swój klimat, bo nawet szczerze mówiąc ma momentami bardziej zarysowany śnieg. No ale dobra, ogólnie bałwanek bardzo fajny. Jako dekoracja myślę, że to naprawdę może być całkiem spoko. Obiekt numer 4 to są płatki, a dokładnie płatki śniegu, które są dostępne dla 3 wysokości, bo doskonale wiecie, że simowy dach może mieć 3 wysokości. Więc tu, kochani, właściwie mamy jeden produkt, ale w 3 wariantach. Sami widzicie, że ta wysokość się naprawdę różni, więc tutaj faktycznie jest to wszystko idealnie zrobione. No i nie będę zmieniać wszystkich kolorów, ale pokażę wam mniej więcej, jakie warianty tutaj kolorystyczne występują. Mamy złoty, mamy srebrny
jest i biały, czarny, niebieski, różowy, zielony i czerwony. No i to w sumie wszystko. Kolory są bardzo ładne, wyraziste. Uważam, że naprawdę fajna robota. No i fajnie, że zostało to dopasowane do każdego rodzaju sufitu, bo też różnie z tym bywa. Pod numerem 5 kryje nam się słoik na cukierki i tutaj mamy słynne laski w kolorze biało-czerwonym, także no, to będzie tylko typowa dekoracja. Naprawdę ładny jest ten słoik. Dobrze wygląda, naprawdę mi się podoba, został bardzo ładnie wykonany. Wszystko siedzi tak, jak powinno siedzieć. Te laski tutaj i tak dalej, w sumie tak nierówno poukładane. Widać, że autor zadbał o detale, a ja lubię coś takiego. I tutaj jeszcze warto dodać, że występuje tylko w jednym wariancie i w zasadzie to jest wszystko. Numer 6 to girlanda, kolorowa, świecąca, animowana, jakkolwiek by tego nie nazwać. Oczywiście też dla wszystkich 3 wysokości. I gdzie my mamy tą girlandę? Okej, dobra, mamy ją. Faktycznie. Świecąca i duża. O wow, okej. Czyli dosłownie mamy w każdym jednym możliwym rozmiarze. Teraz jeżeli chodzi o kolory, no to oczywiście, że wam pokażę. Mamy znowu kolor żółty bądź złoty, biały, czerwony, zielony, różowy, niebieski. Wiecie co? Zobaczymy w takim razie, jak to będzie wyglądać w trybie życia. Oczywiście w takim razie zmienię sobie jeszcze inne kolorki. Może w trybie życia faktycznie to będzie bardziej migotać? No zobaczymy. Musiałam, kochani, w trybie życia dodać po prostu więcej ścian, także musicie mi wybaczyć, że podgląd może być nieco dziwny. Okej, wow, ej, to faluje. Dobra, w takim razie muszę sobie wyłączyć te światła, wyłączę to pomieszczenie i zobaczymy faktycznie, jak to wszystko faluje. No może podgląd nie będzie idealny, ale musicie mi to naprawdę wybaczyć. O, cyk, lecimy. O rajciu, jak to ładnie wygląda. O kurczę, no faktycznie faluje. Wygląda bosko. Myślę, że do okna, do simowego okna, nada się idealnie. Numer 7 to ceramiczne domki i jak się okazuje, mamy ich tutaj naprawdę dużo. I powiem wam, kochani, że jestem fanką takich domków. One są naprawdę cudowne. Więc w takim razie, kochani, ja od razu wam je tutaj wszystkie przekopiuję, żebyście mogli sobie zobaczyć, że faktycznie występują w bardzo ładnych kolorach. I okazuje się, że te domki są jeszcze dodatkowo świeczkami. Czyli tak jak to zazwyczaj w prawdziwym życiu bywa, bo nie oszukujmy się, ale takie domki faktycznie pełnią rolę takich świetlików. Także domki są naprawdę bardzo ładne. Oczywiście też musimy przejść do trybu życia i zobaczyć sobie, jak to faktycznie będzie wyglądać. Odpal wszystkie świece. Czy odpalimy wszystkie świece? Wiecie, one bardzo delikatnie się palą. Rany joleki, jak prawdziwe domki. One faktycznie dużo światła nie dają. No nie ma niczego lepszego, jak faktycznie tylko taki malutki płomyczek z takiego domku. Uroczo to wygląda. One naprawdę dają mało tego światła, ale słuchajcie, klimat jest naprawdę niesamowity. Numer 8 to kolejna dekoracja, tylko tym razem to będzie szklany pojemnik z lampkami typu LED. Jest to też funkcjonalna lampa, także też od razu będę chciała wam pokazać, jak to wszystko świeci. Słuchajcie, dużo lamp mamy w tym pakiecie, nie? Ale to dobrze, bo mi się generalnie święta Bożego Narodzenia i ogólnie święta i zima właśnie kojarzą ze światełkami, także ja tam powiem wam szczerze, że nie narzekam. O i proszę bardzo, pierwsza lampeczka, druga lampeczka w kolorze czarnym, kolejna w kolorze jakimś takim jaśniejszym, biała, brązowa i w zasadzie to wszystko. Znowu przejdziemy sobie do trybu życia, znowu sobie zgasimy górne światło i zobaczymy, jak faktycznie te lampeczki się palą. Włącz to światło. O, wow, ej, mocne jak na jedną lampkę, to całkiem spoko. Włącz to światło, okej, można sobie naprawdę zaszaleć, słuchajcie, z tymi lampeczkami. No nieźle. Słuchajcie, oświetliło nam prawie całe pomieszczenie, a to tylko właściwie 5 lampek. Wow, mocne to światło. Ładne te lampeczki. One faktycznie wyglądają jak takie typowe druciki LED za szklaną kopułką, ale myślę, że słuchajcie, to też jest jakiś taki fajny urok. I wbrew pozorom ten obiekt, chociaż jest świąteczny w tym kalendarzu, to nada się idealnie na inne okazje. Numer 9 to migocząca choinka. I w sumie to kolejne światło, które mamy w tej paczce. Też występuje w różnych wariantach kolorystycznych, więc od razu wam je postaram się wszystkie wyciągnąć. I faktycznie mamy tutaj żółty, mamy różowy, mamy biały, oczywiście niebieski też się tutaj pojawił. Mamy czerwony i mamy jeszcze zielony. Także no, jest kilka tych lampek w sumie kolorowych do wyboru w formie choinki. Kolejny raz przejdę do trybu życia, żeby zobaczyć, jak to faktycznie migocze. O wow, tutaj już patrzę, że nie mogę tego włączyć bezpośrednio. To już po prostu migocze samo z siebie. Ale fajnie, słuchajcie, to też dobrze wygląda. Dla mnie to jest osobiście trochę zbyt szalone, ale jak ktoś lubi światełka, to czemu by nie? Pewnie też za pomocą kodu BBMove Objects On można te światełka założyć na jakąś taką inną choinkę. Kto wie, może faktycznie nie musi to być tylko i wyłącznie samą ozdobą świetlną, ale może. Ja też myślę, że moglibyśmy spokojnie taki obiekt postawić przed domem simowym oczywiście, także kochani, lecimy dalej. Numer 10 to krzesło, a dokładnie fotel z poduszkami. Wygodny, przytulny, czemu by nie? No i
i widzę, że on też faktycznie występuje w kilku wariantach. I teraz słuchajcie, kochani, bo fotel jest generalnie osobno. Mamy pierwszy wariant, mamy kolejny wariant i tutaj widzę, że mamy ich aż 8, więc oczywiście wam je wszystkie pokażę. O, wow, ten czerwony jest całkiem spoko. Czarny taki najmniej świąteczny, zielony taki w sumie też klasyczny, ale mogę wam powiedzieć obiektywnie, że podoba mi się. Tu mamy oczywiście też poduszeczki dołączone do tego zestawu, także słuchajcie, że tak powiem, ten fotel nie jest ogołocony. No to czerwone umieścimy na miejscu czerwonych, jakieś takie beżowe też na odpowiednim kolorku. Co my tutaj dalej mamy? Takie jakieś ciemnoszare, jakieś takie kolorowe, okej. Gdzie umieścić te kolorowe? To może być ciężko. No dobra, na chwilę umieścimy to tutaj. Niech będzie. Jakieś takie zielonkawe poduchy też niech będzie. Znowu jakieś kremowe. Dobra, już chyba kładę w pierwszym lepszym miejscu. Różowe w takim razie. Czarne oczywiście, żeby pasowało. I zostały nam jeszcze poduchy w kolorze niebieskim. Czy nie przeoczyłam żadnej poduchy? Nie przeoczyłam żadnej. No powiem wam szczerze, że nie wszystkie fotele wyglądają na pierwszy rzut oka, jakby były faktycznie świąteczne. Zwłaszcza jak zdejmiemy te poduszki, ale jak je założymy, to wygląda wszystko naprawdę fajnie. W takim razie ja muszę sobie zaprosić tutaj swoją akwamarynkę i zaraz zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądać. Bo poduszki poduszkami, ale wiecie jak jest. Liczy się efekt, jak to faktycznie wygląda, kiedy sim sobie siądzie. I powiem wam obiektywnie, że nie wygląda to źle, więc jak dla mnie całkiem spoko. Podejdziemy sobie do kolejnego fotela, czy to po prostu jest jedyny fotel działający? Myślę, że nie. Myślę, że wszystkie działają. W takim razie możemy sobie zdjąć jeszcze te poduszeczki i zobaczymy, czy animacja siedzenia wygląda troszkę lepiej. Aqua, podejdź sobie tutaj i z powrotem sobie usiądziesz. Okej, wszystko jest zachowane tak, jak być powinno. No dobra, w takim razie mamy kolejny obiekt. A ja oczywiście grzecznie odkładam poduchę na miejsce. Obiekt numer 11 to jest opakowanie prezentu, a właściwie coś, co ma nam pomóc opakowywać te prezenty. Oczywiście tylko, niestety, ale w formie dekoracji. No szkoda, bo chciałabym, żeby coś takiego było naprawdę w grze dostępne. No, ale wiecie, nie można mieć wszystkiego. No trudno. No i powiem wam szczerze, że ten zestaw wygląda naprawdę całkiem spoko. Są faktycznie różne warianty kolorystyczne. Papier złoty, biały, czarny oczywiście, standardowo. Papier czerwony też niech będzie i wszystkie faktycznie mają motywy takie, wiecie, typowo świąteczne. No to w takim razie sobie jeszcze wyciągniemy zielony, ale widzę, że zielony jakoś super ekstra się nie różni od poprzednich. I co my tu mamy jeszcze w takim razie? Różowy. Różowy też jest całkiem ok. I w zasadzie chyba pokazałam wam dosłownie wszystkie. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7. Nie pokazałam wam wszystkich. Jednego mi tutaj brakuje i nie wiem, strzelam, że może tego. Chociaż nie jestem tego pewna. W każdym razie papiery są bardzo fajne. Ja uwielbiam takie dekoracje, zwłaszcza jeżeli chodzi o simowe domki. Także to też jest jeden z fajniejszych elementów dekoracyjnych, jeżeli chodzi faktycznie o, wiecie, świąteczną gorączkę, te wszystkie przygotowania i tak dalej. Dla pewności oczywiście kliknę w te obiekty i widzę, że faktycznie nic z nimi zrobić nie można ich w żaden sposób ruszyć, czyli faktycznie to jest w 100% dekoracja. Jesteśmy w połowie kalendarza i przed nami obiekt 12, a w międzyczasie, kochani, zachęcam was oczywiście do subskrypcji mojego kanału, bo każda aktywność na moim kanale w grudniu przynosi wam szczęście. Tak to właśnie wygląda, słuchajcie, tak to właśnie wygląda. Dobra, więc pod numerem 12, kochani, mamy zabawkę. I co jest generalnie fajne, to ta zabawka naprawdę jeździ. Ja jestem pod wrażeniem takich rzeczy, ja uwielbiam takie rzeczy, więc jak coś dla mnie jest jeszcze zabawką taką, wiecie, interaktywną w zasadzie, to ja mówię temu, okej, bawmy się. Tylko widzę, że nie starczy mi tutaj miejsca, żeby pokazać wam wszystkie warianty, więc sorry, kochani, ale po prostu będę musiała się posiłkować swoim pędzelkiem. Więc mamy tutaj całą brązową kolejkę, w sumie brązową taką z jasnego jakby drewna, kolorową, ale wiadomo, wszystko jest zachowane w klimacie drewna, bardziej taką jakby łososiową, no i coś w stylu kolejki w kolorze niebieskim. No i teraz pytanie, czy w sumie moja simka może się pobawić? Może się pobawić i słuchajcie, możemy to włączyć, ale czad! Jak to fajnie wygląda! To jest świetna naprawdę ozdoba, jeżeli chodzi na przykład o choinkę. Tym bardziej, że te prawdziwe lokomotywy, które możemy zakupić w naszym prawdziwym, realnym życiu, one są na baterię i ich problemem jest to, że kiedy cały czas chodzą, to one już potem, wiecie, ledwo co zipią i te baterie się szybko rozładowują. Tak naprawdę, kiedy chcemy się bawić taką kolejką przed świętami, to już wiadomo, że jak ona będzie cały czas działać, to potem w Wigilię nawet nie pojedzie. I u mnie w domu rodzinnym była taka kolejka przez wiele, wiele lat i to naprawdę był bardzo dobry, wytrzymały model i to była piękna kolejka, tylko nie taka drewniana, bo to jest taka trochę w stylu Ikei, tylko tam była taka prawdziwa, fajna kolejka i właśnie wokół tej choinki ona sobie tak jeździła i jeździła. To jest takie miłe wspomnienie, to jest tak bardzo fajne wspomnienie, że naprawdę jak będziecie mieli możliwość kiedyś zakupić sobie taką kolejkę pod choinkę, zróbcie to. Naprawdę zróbcie to, bo po prostu wrażenia
wrażenia z tego wszystkiego są niezapomniane. Jak nie chcecie robić tego dla siebie, to zróbcie to po prostu dla swoich dzieci. Bo naprawdę potem gdzieś tam się to po prostu wrywa w pamięć. Także słuchajcie, dla mnie ten obiekt jest super. I co jest fajne, tutaj mi nigdy baterie nie siądą, bo mogę włączyć bądź wyłączyć, także zarąbiście. Pod numerem 13 mamy słodkie małe aniołki i to są też świeczuszki. Mogę wam tutaj pokazać, bo w sumie dużo tych wariantów kolorystycznych nie ma. Znowu w sumie jest ich 7, że mamy tutaj aniołki oczywiście złote, mamy srebrne, pojawił się niebieski, mamy oczywiście czerwone aniołki, zielone. Już widzieliście, że były czarne, więc proszę bardzo, są i czarne, chociaż one wyglądają bardziej jak takie brudne złoto. Mamy coś w stylu czerwonego bądź różowego. W zasadzie to taki nieokreślony kolor, bo trochę on mi się nie zgadza z tym tutaj, no ale dobra. No i w sumie też mamy takie bardziej jakby jasne, beżowe, kremowe, coś w tym stylu. No w każdym razie kolory może nie są jakieś intensywne, są bardzo delikatne, takie aniołki w formie sieczuszek. O rany, patrzcie jak to pięknie wygląda. Od razu w takim razie zgaszę sobie to światło z góry, bo to wiecie, nie ma co psuć klimatu. I w takim razie zapalmy wszystkie świece i patrzcie proszę jak to pięknie wygląda, rany Julek. Jakbyśmy byli na jakimś faktycznie zimowym kiermaszu, na jakimś takim świątecznym kiermaszu. Rany, jak to naprawdę cudnie wygląda. Uwielbiam te świeczuszki. Takie małe aniołki, a tyle radości dają. Pod numerem 14 mamy coś dla dzieci, bo małą zabawkę w kształcie renifera. I powiem wam szczerze, kochani, że taki reniferek to nawet całkiem fajna opcja w sumie dla dzieciaków tych naszych simowych, więc słuchajcie, no, można faktycznie się pobawić. Oczywiście reniferek jest grywalny, więc dzieciaki na spokojnie mogą się tym wszystkim pobawić. Ja tutaj nie chcę mieć dzieci w rozgrywce, bo to będzie kolejny dodatkowy bohater tak naprawdę do testowania tego wszystkiego. Zaraz zobaczę, bo może Aquamaryna będzie mogła się tym wszystkim pobawić. Kilka tych kolorów faktycznie jest i wszystkie są też oczywiście zachowane w takim klimacie zimowym, także myślę, że to wygląda naprawdę całkiem fajnie. I czy mogę się pobawić? Nie. Mogę schować do wyposażenia, więc słuchajcie, tak czy siak obiekt jest aktywny, bo przynajmniej mogę go schować. Więc właściwie to tak jak mówię, uciekam od tego, bo nie chcę tutaj po prostu do gry sprowadzać dzieciaki. Pod numerem 15 mamy produkt, który robi puff, a właściwie kolorowy puff, czyli tak zwane po prostu konfetti. Tylko tutaj jest konfetti bardziej w takiej, wiecie, zimowej tubce jakby obrobione. No, nie oszukujmy się po prostu, ale w klimacie po prostu zimy i całego tego takiego świątecznego papierka. Jedna rzecz tylko tutaj jest istotna. Wszystkie produkty w tej grze, w tej modyfikacji są kompatybilne z grą podstawową, ale żeby faktycznie mieć tego strzelającego konfetti Cuxa, potrzebujemy oczywiście tego darmowego pakietu świątecznego, zestawu świątecznego dokładnie. Więc jeżeli nie macie go pobranego, to wejdźcie sobie na Origina bądź na Steama, czy tam, gdzie macie po prostu grę zainstalowaną i najzwyczajniej w świecie pobierzcie sobie zestaw świąteczny. On jest darmowy dla wszystkich, ale myślę, że raczej większość z was będzie już miała automatycznie ten zestaw w grze, ale gdyby jednak się okazało, że nie macie choinki albo sweterków zimowych, to oczywiście zróbcie to. Ja póki co, dzięki temu zestawowi, mogę w tej modyfikacji otworzyć sobie na przykład niebieskiego Cuxa. Proszę was bardzo, zobaczymy jaki będzie efekt. Okej. No dobra, było fajnie. Słodka niespodzianka, Aqua otworzyła świąteczną niespodziankę i odkryła znajdujące się w środku słodycze. Nie jest jednak w stanie określić ich smaku. Okej, słuchajcie, musiałam sobie troszkę porozwalać tego wszystkiego. Aqua znalazła w świątecznej niespodziance specjalnego, kolekcjonerskiego pluszaka. Z niespodzianki wypadł też zwitek papieru, na którym zapisano dowcip. Co kupić pod choinkę komuś, kto lubi jeździć pod namiot? Prezent. Wow. Mam pluszaka. Świąteczna niespodzianka naprawdę okazała się być niespodzianką. Pod numerem 16 kryją się lodowe rzeźby. I to nie byle jakie, słuchajcie. Bo mamy tutaj pięknego lodowego renifera, piękną lodową choinkę i jeszcze jednego pięknego lodowego renifera. Ja jestem w tym zakochana, to jest naprawdę coś przepięknego. I z tego, co tutaj widzę, nie mamy innych wariantów kolorystycznych, no bo przecież lód to lód. I też, kochani, tutaj jedna ważna rzecz, to faktycznie raczej się świecić nie będzie. To jest po prostu tylko zwykła dekoracja, ale naprawdę zjawiskowa. Uwielbiam to i to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Także 16 jest dla mnie naprawdę strzałem w dziesiątkę. Pod numerem 17 mamy 3 rodzaje lamp. Lampę stojącą, tak jakby uliczną, oczywiście z ozdobą, lampę średniej wysokości i lampę tak jakby ścienną. Zaraz wam to wszystko oczywiście pokażę. Na początek wyciągniemy sobie lampę uliczną. Już nie chcę się bawić w tamte pomieszczenia, dlatego po prostu zajmę się tym wszystkim tutaj przy tej kratce. To jest ta lampa uliczna i tutaj, kochani, ona występuje faktycznie w kilku innych kolorkach. Mogę wam to wszystko mniej więcej pokazać. Mamy tutaj jakiś taki szary, jasny, biały, brązowy, jasny brązowy, ciemnobrązowy i tak dalej, także te kolorki są jakby takie, wiecie, zwykłe, podstawowe. Mamy kolejne wiszące lampki i to są lampki na ścianie.
naścienne. Jak sami widzicie, one pięknie do ściany przylegają i mamy lampki, które wiszą dosłownie jakby na suficie, a właściwie nawet nie jakby, tylko na pewno. No i kochani, to właściwie tyle, jeżeli chodzi o te oświetlenia, więc to tak naprawdę są takie 3 lampy w jednym. Pod numerem 18 jest Gwiezdny Łuk. Też jest taka dość spora dekoracja, dlatego po prostu pozwolę sobie go tutaj wyciągnąć. Gwiezdny Łuk też występuje w kilku wariantach kolorystycznych. Są to raczej takie warianty też typowe. No może uda mi się ten w sumie tutaj Gwiezdny Łuk umieścić w tym pomieszczeniu, żebyście mogli mu się bardziej przyjrzeć. Też oczywiście to jest coś w stylu takiej dekoracji oplecionej lampkami LED, także kochani, najprawdziwszy Gwiezdny Łuk, jakby nie patrzeć. Zastanawiam się w sumie tylko, czy Simowie mogą przejść przez ten łuk, bo on raczej nie pełni funkcji drzwi, jak sami zresztą widzicie, ale może pełni coś w stylu nie tyle dekoracji, ile faktycznie przejścia. Zaraz to sobie oczywiście zobaczymy. Przeteleportujemy tutaj sobie akwamarynkę i zobaczymy, czy będzie w stanie przejść pod tym wszystkim. Słuchajcie, jest w stanie przejść i jest normalnie w stanie też stanąć pod tym wszystkim. Tak oczywiście w miarę możliwości. W takim razie możemy sobie na spokojnie szaleć i w sumie uczynić z tego wielkiego łuku wejście do jakiejś takiej, nie wiem, krainy dekoracji zimowych. Czemu nie? Numer 19 to budka dla psa i jest naprawdę całkiem ładna. Ma naprawdę bardzo ładne światełka i występuje w naprawdę kilku ładnych kolorach. Także kochani, proszę was bardzo, 4 warianty, jak się patrzy. Wygląda to naprawdę cudownie. Teraz oczywiście, żeby nie było, od razu zrobię test psiaka, więc przeteleportuję sobie tutaj oczywiście akwamarynkę i małego psiaka jakoś bym potrzebowała w takim razie też przeteleportować. Trzeba przyznać, że ta buda jest naprawdę duża. Myślę, że spokojnie mógłby tutaj wejść jakiś taki większy pies, no ale zobaczmy w ogóle, czy to zadziała na chociażby takiego maluszka. Myślę, że normalnie wejdzie, ale wiecie, to różnie bywa, zwłaszcza jeżeli chodzi o modyfikacje, ale patrzcie, mamy to i wygląda to naprawdę okej. Jak sobie słodko leży, wow! No i oczywiście nasza budka ma też kolorowe światełka, także słuchajcie, no jestem pod wrażeniem, że nawet o takie detale autor zadbał. Także kochani, lecimy teraz do następnego obiektu, bo ja już się naprawdę nie mogę doczekać. Z każdym obiektem jest naprawdę coraz lepiej. Numer 20 to podwójne łóżko. I tutaj łóżko występuje w kilku naprawdę wariantach kolorystycznych i ja nie będę w stanie wam tego wszystkiego tutaj pokazać, ale oczywiście zrobimy sobie taki szybki przegląd, jeżeli chodzi o kolorki, żebyście wiedzieli, co ewentualnie was czeka. No to w takim razie zajrzyjmy do tego łóżka. Mamy taki kolor, taki brązowy, ciemnobrązowy, czarny. Mamy trochę inną pościel, bo pościel jest już w sumie w kolorze takim szaro-białym. Znowu zmienia się rama łóżka na jasny brąz, troszkę ciemniejszy brąz, bardzo ciemny i czarny. I tutaj jest podobna sytuacja, też również zmienia się kołderka, także w zasadzie to tyle. Czy jeżeli chodzi o łóżko, to powiem wam szczerze, że w zasadzie nie jestem jakoś, nie wiem, specjalnie nim tutaj zauroczona, ale nie jest złe. 21 to w sumie 2 obiekty w jednym, bo stół i krzesło. Także słuchajcie, mogę wam pokazać od razu piękny stoliczek i piękne krzesełeczko. I ono też występuje oczywiście w kilku wariantach kolorystycznych, tak samo jak w sumie stół. No i mamy kolor zielony, czarny, jasny brąz, szary, biały, cały czarny gładki, cały brązowy gładki, brązowy po prostu, jasno-brązowy. No i w sumie to tyle. Jeśli chodzi natomiast o krzesełko, to tutaj w sumie mamy podobną sytuację, bo to wszystko jest faktycznie spasowane idealnie do stoliczka. Jedyne, co faktycznie mi się najbardziej w tym wszystkim podoba, to te warianty takie typowe z tą śnieżką, świąteczne. W sumie jakby nie patrzeć, o to chodzi w tym całym kalendarzu, ale miłe jest to, że autor też zadbał i dodał faktycznie kolory takie, wiecie, bardziej podstawowe, bo różne przecież gracze mają potrzeby, albo wiadomo, będą chcieli na przykład sobie niektórzy zupełnie inaczej to skompletować. A, muszę zmienić kolor na bardziej świąteczny, bo tak w sumie wybrałam taki szary. Numer 22 to dekoracja. I to są tak naprawdę stojaki na koce. Oczywiście te koce są tylko i wyłącznie dekoracją i nie będzie można ich użyć, a szkoda, bo to by było też naprawdę fajne. Ale mamy tutaj zwykłe po prostu drabinki, które są tak naprawdę udekorowane kolorowymi kocami w kratę najczęściej. Albo jakimś takim grubym, wełnianym jakby szalem, bądź również kocem. Tak to przynajmniej wygląda. Trochę skromnie, szczerze wam powiem, że nie jestem fanką takich dekoracji, dlatego że uważam, że jakoś tak mało są praktyczne. To taki zwykły, typowy wypełniacz, a ja takim wypełniaczem za bardzo nie lubię się raczyć w rozgrywce, ale nie jest to złe. Wygląda naprawdę całkiem dobrze, więc jakby nie patrzeć, można z tego faktycznie uczynić na przykład drabinkę do budowanego przez nas łóżka piętrowego. Czemu by nie? To też jest zawsze jakiś pomysł. Numer 23 to bałwan. I słuchajcie, mamy tego bałwanka. Mamy oczywiście też kilka wariantów kolorystycznych, ale widzę, że tutaj jakoś specjalnie dużo ich nie ma. Właściwie tak naprawdę te warianty to tylko i wyłącznie zmiana koloru czapki i szalika. I w sumie absolutnie nie ma w tym nic złego, bo
no nie oszukujmy się, ale ten bałwan jest taki naprawdę ładny, typowy, klasyczny. Na pewno jest trochę spokojniejszy z wyglądu niż te wszystkie bałwany, które nam gra proponuje, bo tamte bałwany są po prostu szalone. A tutaj faktycznie mamy taką po prostu spokojniejszą wersję. Także kochani, jakby ktoś chciał bałwanka sobie pobrać, proszę bardzo, jest bałwanek do dyspozycji. Została nam ostatnia dekoracja, czyli numer 24. I jest to piękne, dekoracyjne pudełko z bombkami. Patrzcie, jakie to jest cudowne. To jest normalnie pięknie wykonana dekoracja. Te bombeczki, to wszystko, rany Julek, mega mi się to strasznie podoba. Nawet to czarne pudełko jest bardzo eleganckie i to wszystko naprawdę dobrze wygląda. Jestem totalnie zakochana w tym pudełku. Będę chciała na pewno, żeby gdzieś tam zagościło w mojej rozgrywce jako po prostu dekoracja. Jest naprawdę mega. Ja uwielbiam takie szpargały, takie pierdółki, wiecie, pomniejsze przedmioty, to jest po prostu cudo. Obiekt faktycznie fajnie zamyka to wszystko, jest fajną dekoracją. Link do modyfikacji oczywiście zostawiam Wam w opisie oraz w przypiętym komentarzu i myślę, że tym miłym akcentem możemy sobie zakończyć odcinek. Ja Wam bardzo pięknie dziękuję za uwagę, zachęcam oczywiście Was do subskrypcji mojego kanału, dziękuję również moim wspierającym za pomoc w rozwoju i trzymajcie się kochani cieplutko. Do zobaczenia jutro. Na razie, cześć, pa!